Witam wszystkich na swoim kanale i tematem dzisiejszym będzie polska kuchnia. Już wcześniej nagrywałam filmik o swoich ulubionych polskich daniach, a w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o najbardziej dziwnych polskich daniach, o daniach, które naprawdę szokują, dziwią obcokrajowców i w jakimś sensie nawet są obrzydliwe. I znalazłam dla siebie takich 9 potraw, które nigdy bym w życiu nie chciała spróbować, bo naprawdę dla mnie są bardzo specyficzne. I zaczynamy. Pierwsze danie, które wydaje mi się nigdy w życiu nie spróbuję i nie wiedziałabym, żeby gdzieś w Krakowie było podawane, to jest zupa czernina. No jak wiecie, że ta zupa jest z dodatkiem krwi gęsi, kaczki albo królika. Podaje się tam również z makaronem, ktoś dodaje wiśnię, miód, tam śliwkę i tak dalej. I choć wiele osób mówi, że zupa jest przepyszna, ale na samą myśl, że tam jest krew, dla mnie to już jest za bardzo. Chociaż na Ukrainie mamy takie danie, to kiełbaska z krwią i kaszą gryczaną. Też takie specyficzne danie. Ja tego nie lubię i nigdy nie jem, więc to dla mnie to samo. Nawet ta kiełbasa wygląda, Boże, i pachnie tak samo. Nie wiem, czy jecie taką kiełbasę, ale dla mnie to jest naprawdę jakieś wyzwanie. Dalej, to co wywołuje u mnie obrzydliwstwo nawet na sam widok, to flaki. Nie wiem, jak to może się podobać, jak to jecie, ale no rozumiem, że każdy ma swój gust, ale jeżeli ktoś nie wie, ogląda tam, nie wiem, z innych krajów, to flaki albo zupa z flakiem, to taka zupa z pokrojonym żołądkiem krowy. Więc to musi być taka odważna osoba, która zechce, z obcokrajowców, która zechce to spróbować. Myślę, że dla Was, Polaków, to jest już takie rozpowszechnione. Dla nas to nawet za bardzo ekstremalne coś takiego. Dalej takie dziwne danie, które nawet nie wiedziałam, że istnieje, to smażona ikra. Jak przeczytałam, że takie danie pochodzi z Kaszub, bo Kaszuby słyną z ryb i robią takie danie. Ikry najpierw obierają z błonek, ale tak delikatnie, żeby nie pognieć te jaj i następnie smażą w masle z cebulą, solą i pieprzem i podają z chlebem. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś smażył ikrę. Nie wiem, czy to będzie jakieś pyszne, czy nie. Oczywiście możecie napisać, czy jecie taką smażoną ikrę. Dalej znalazłam, że na Śląsku to jest taka regionalna śląska potrawa, to wodzianka. No, jak wiecie, że to taka zupa z, no po prostu wody, to wrzątek, do którego dodają takie kawałki chlebu, trochę masła, soli, czosnek i wychodzi dobra zupa. Oczywiście taka trochę specyficzna zupa i czy można to nazwać zupą. Ale teraz to taka zupa jest wielką atrakcją na Śląsku i obcokrajowcy, tam turyści często kosztują w restauracjach taką zupę. Dalej, też takie ciekawe, to pirog biłgórajski. To taki pasztet wypiekany z ziemniaków, twarogu i kaszy jaglanej. To takie składniki nie mielone, a po prostu zmieszane w gładką masę i mają konsystencję taką gęstą i ziarnistą. Wygląda to
przedziwnie. Nie wiem, czy odważyłabym się spróbować taką potrawę. Dalej znalazłam taką ciekawą potrawę, takie ciekawe danie, to mózgu. To taka wyjątkowa poprawa. Przygotowuje się z ziemniaków, osobno posiekaną kapustę, następnie warzywa łączymy ze smalcem, to wszystko ugniatamy i jemy. Nie wiem, to wydaje mi się z mojej listy najbardziej dziwnych potraw. Ten mózgu jest naprawdę takim normalnym daniem, które wydaje mi się, że spróbowałabym. Chociaż tam jest ten smalec, on ma taki i zapach, i przysmak, ale tak kapusta, ziemniaki, to wydaje mi się będzie nawet pyszne. Dalej znalazłam taki jeszcze siuś-paj, jeżeli poprawnie powiedziałam. To od wieków gotowane dania w Małopolsce i wykorzystują różne gatunki zbóż. Na przykład gotują kaszę jęczmienną z suszem owocowym, na przykład wędzone śliwy, słodkie, dodają również cukier, miód i zimą jadą to z masłem, a latem po prostu na zimno. Szczerze mówiąc, nie lubię dań z dodatkiem jakichś owoców, jak na Ukrainie gotują takie mięso z ananasem albo pizza z ananasem, to dla mnie są jakieś dziwne składniki w jednym daniu. I również mamy bardzo podobne danie, które gotujemy na Boże Narodzenie w styczniu. To znaczy ryż i również jakieś tam suszone owoce. Może być i wiśnia, i śliwka, i miód. Dla mnie to niemożliwe, nie nadaje się do jedzenia takie ryż i słodkie, suszone owoce. Nie wiem, więc mamy podobne dania z Wami w każdym razie. Już drugie jest takie podobne. Dalej również danie, które często gotuje się w Małopolsce i związano z Wielkanocą, i to jest trząska. Głównymi składnikami tego dania są produkty, które znajdują się w koszyku wielkanocnym, to znaczy takie pokrojone wędliny, jaja, jakieś tam ugniecione grzanki, przyprawy, i które są wymieszane razem i z roztworem octu. Nie wiem, dlaczego się opisano, że to jest mieszanka dla odważnych. Według mnie to strząska też nadaje się do jedzenia, bo wędlina, jajko, chleb, to wydaje mi się, że jest normalna taka niby sałatka, coś takiego. I ostatnie ciekawe to kawa żołędziowa. To naprawdę nie wiedziałam, że można pić kawę z żołędzia. Uwielbiam kawę, piję około dwóch kubków kawy, ogromnych, powiedzmy tak, ale kawa z żołędzia to coś ciekawego. Kiedy przygotowywałam nagranie, to powiedziałam mężowi, że widzisz, nawet piję kawę z żołędzia. Powiedział, że kiedyś w dzieciństwie też na Ukrainie jego rodzice przygotowywali kawę z żołędziów i powiedział, że to po prostu obrzydliwa kawa, najobrzydliwsza kawa, którą pił. Nie wiem, nigdy nie próbowałam, ale wydaje mi się, że kawę z żołędziów chciałoby mi się spróbować. Więc zrobiłam
taką niewielką listę ciekawych, dziwnych potraw i obowiązkowo napiszcie danie, które najbardziej Wam się podoba, a które nie. I do zobaczenia!